Siemanko, dostałem od widza darmowy bilet na trening driftu w krzywej i 4 opony z rzeki na małym profilu do upalenia na legendarnych stylingach 5. Jak do tego doszło, powiem wam pod koniec filmu, a teraz zapraszam na relację z toru. Ops. Dobrze, wszystkie wywal, będziesz miał powery teraz. Shadowline'a robimy. Na początek 16 używane z 2007 roku, które dostałem 7 lat temu od Pawła Szydło, pozdro. Rozmiar standardowy dla 46. Ale to jest wielkie, ty. Kurwa mać, trudno. Ale locha. Kurwa, dziadka w trumnie wiozą. Rzuca nim na boki jak pojebany. Ale chujowo. I się kończy zabawa. No. Jak się kończy mokre. No i tak trzeba na takim ogniu chyba, nie? No, teraz nawet. Spin. Jak jest tak sucho inaczej niż z prędkości nie zajebiesz tego. No. Czy 15 jakieś? To są 16 No, teraz, mam nie? 3 15. Jedne nówki Rain Sporty 5, to chyba je odpuścimy. I 2 są jakieś stare komplety, to te stare chyba lepiej spróbować. Kurwa, zżyga. Ale powiem ci, że nawet mi trochę niedobrze. I te używane też 15 z mniejszym profilem, więc tutaj efekt będzie tak, jakby był krótszy dyfer. Zakładamy legendarny Styling 5 na najniższym profilu, jaki mamy. Najmniejsza średnica, jakaś stara zimówka, która się powoli rozpada. 14 rok. Zobaczymy. Bez odpuszczania gazu cały czas. Ale jest dużo łatwiej ogólnie. Tak jakby trochę mocy przybyło. Okej. Czerwona. Nie no, Tak mocne, chciałem się mocne schodzić. przejazdy. Dobra, nie, spróbujemy trójkę może, ale to nie wstanie. Co?
ciężko. Szczerze, nie ma sensu to trochę Chyba nie przykręć, ma bo sensu. tracisz kontrolę nad autem tak naprawdę. O kurwa. O. Ale kozioł jeszcze zawinął w słupek. No da, Ja kurde. chyba ta truja bez sensu tam. Trójka bez sensu jest Lepiej chuj, może próbować- Nie używaj tej Lepiej trójki. może próbować większym kątem. Stracisz kontrolę nad autem. Dobra, schodzimy się. No, wypadł mu ten słupek. Ty Na napędzasz ostatnim tam. by właśnie było dobrze w sumie przepinać na dwóje. Bo akurat się zwalnia jakby, nie? A, Ale chyba nie wiem. jakby problem jest gdzie indziej. Bo jak masz trójkę i nie trzymasz wysokich obrotów, to To jest, kiśnie. to jest chuj lipa, nie? Ale ten, To jakbyś na ludzie jechał praktycznie, nie? No. Taka kontrola. kurwa, ale teraz nawet fajnie się jeździ. Bo tak jest, że trzeba trochę, wiesz, jakby trochę skilla trzeba, ale to nie jest taka walka z autem, że cię to wkurwia. Tylko taka zabawa jest teraz. Dobra, może się schłodzę. Prawie cały czas odcina i prawie cały czas but w podłodze. O. No fajnie ich gonić, nie? Kurwa, fajnie! No. No zajebiście. Ja my nagrywamy? Tak, nagrało się. Git.
No dobrze. Ach kurwa, o kurwa, ale odjebałem. Znaczy, bo skoczyła... Nie wcisnąłem sprzęgła. A. Mogło półoś rozjebać. Ciężko, tam ciężko, ciut za krótko. Lewe jeszcze trochę. Prawa trochę mocniej się zjechała. Ale już na koniec ją zmieniamy. Na ostatnie upalanie. Mogłem było się rozwalić. Co oni za jakieś pojeżdżawki sobie robią, kurwa? Ty, idzie co? Mówiłem ci, że jak założysz 15, to będzie 2 razy kurwa więcej mocy. No. Ło. Ale jest odcina łupana, kurde. Ostro. Na 15 wszystkie koła. Ty, dobrze było teraz. Czyli chuj, nie trzeba ekstremów, tylko trzeba założyć opony o niższym profilu. Ajajaj. Full. Wow. To ja chyba mniej przyczepnę, bo teraz w ogóle bez kopania.
wiem po co to zrobiłem, bo najpierw pomyślałem, żeby go gonić, później pomyślałem, że może schłodzić te opony jeszcze. A jak ty tam masz 200 koni, to ty się nie... O! No i jednak było schłodzić. Ja pierdolę. Szybko, kurwa. No i co teraz? Co w ogóle? Krzyknij do niego, nie bój. Kurwa, no niby jedziemy na oponie. No jedziemy na oponie. Rozjebane, ale na oponie jedziemy. Szybko wyjebałeś strasznie. No szybko jakoś. Może Może za... opony tak pękają, nie? Aha. I to jest opona z rzek. 15 minut potrafi wytrzymać i koniec. A te ekstremy upierdalasz i one się skończyć nie chcą. Ale wydaje mi się, że na tamtej dłużej jakoś jeździłem. Ja ją chyba przegrzałem. No mówiłem ci, że coś strasznie mało gripa jest. Ja jechałem, zakręt na przykład i dupa sama uciekała, kiedy ja nawet nie chciałem. Więc chyba je przegrzałem. No albo też właśnie opona z rzeki. Nigdy nie wiesz na takich oponach, co tak naprawdę się stanie, nie? Ale jakby kupić takie nowe jakieś chinole, może by pojeździł dłużej. Czyli nie była z tym sama. Kręcę podsumowanie wczorajszego wyjazdu. Kurwa, zajebiście, bo człowieku, dzisiaj taką energię mam życiową jak nie wiem, nie pamiętam kiedy. Od razu humor lepszy i wszystko. No to na pewno. No, ale ty... Tak, ja się cieszę twoim szczęściem. Patrzę na ciebie, jestem od razu dzień lepszy. Na koniec filmu małe podsumowanie. Pogadamy sobie jak do tego doszło. Jak było na torze, jakie są moje odczucia odnośnie tych opon mniejszego rozmiaru. Jakie opony będę chciał przetestować następne i dlaczego. I chyba tyle. Mamy kolejny dzień. Ja nadal mam dużo energii, jestem nakręcony do działania, do życia, do driftu, do wszystkiego. Ten wyjazd to było dla mnie zbawienie, taka mała nirwana. Także dzięki Piotrek za bilet. No i a propos tego biletu, jak w ogóle doszło do tego wyjazdu. Przez około pół roku nic nie driftowałem, założyłem zderzak, liczyłem na deszcz. Deszcz oczywiście nie padał. Napisał do mnie ziomek na Instagramie, którego nie znałem. Boże. Napisał do mnie ziomek na Instagramie, którego nie znałem, że zainspirowały go moje filmiki do zrobienia podobnego auta, do driftu, do taniego driftowania. No i tam pogadaliśmy sobie o oponach, o tych Extremixach, skąd ja je kupowałem i tak dalej. No, próbował załatwić przed wyjazdem i finalnie stwierdził, że się nie wyrobi na ten wyjazd, więc pomagałem mu znaleźć chętnego na kupno wejściówki. Nie było chętnych. W piątek, 2 dni przed treningiem, wziął ode mnie numer, zadzwonił do mnie i powiedział, że da mi tą wejściówkę za darmo, bo szkoda, żeby się marnowała. Ja na początku zacząłem wykręcać, że nie mam opon, coś tam. On mówi, no to ja ci dam opony. To w ogóle szok. No ja stwierdziłem, że w sumie jak mam wejściówkę za darmo i opony, to spróbuję zrobić wszystko, żeby pojechać. Tego samego dnia pojechałem z dzieckiem wózkiem po olej do Intercarsu, filtr oleju. Wieczorem dzieci zasnęły, to zmieniłem olej, więc auto było gotowe. Znalazłem jeszcze jakieś stare opony i wziąłem finalnie 2 komplety swoje, 2 komplety od Piotrka. Będąc na treningu zacząłem od opon na seryjnym profilu, stare 16. Na początku było mokro, no to było mega ślisko, później zaczęło przysychać i było tak w sam raz powiedzmy, ale mocno zmienna przyczepność. No a później jak już wyschło, to oczywiście było bardzo ciężko na takim seryjnym profilu. No więc stwierdziłem, że zmieniam opony na ten niższy profil. No i zmieniliśmy koła na 15.
Na opony z rzeki, czy jakieś tam byle jakie, używano od wulkanizatora, który dostałem od Piotrka. Te pierwsze koła to były Hankooki 195/50, 15, zimówki. Przez założenie kół o niższej średnicy auto normalnie jakby zyskało 50 koni. Ogólnie driftowało bardzo łatwo, ale tam gdzie był najdłuższy łuk, czyli wolny nawrót. Tutaj mamy najdłuższy taki łuk i w tym momencie ta dwójka była troszkę przykrótka. Oczywiście na trójce jakby brakowało mocy, ale na upartego pewnie dało się tam trójką polecieć, ale po prostu nie chciałem kombinować, machać tymi biegami i kombinowałem, żeby jakoś to zrobić na dwójce. Coś tam pomagałem sobie też ręcznym, bo tam ta odcina to była prawie przez całe kółko grana. No i opony wytrzymały tam, nie wiem, około godziny jazdy chyba. Oczywiście tam chłodziłem co chwila, ale całkiem fajnie się na nich upalało. Później te już się kończyły, no to założyliśmy drugie używane 185/50, 15 na Alusie, Styling 5 legendarny, poprzednie też na Styling 5. Szerokość koła była minimalnie większa, ale koło miało dziwnie mało trakcji od samego początku. Zrobiłem może, nie wiem, za 2 kółka, pojechałem się schłodzić, pojechałem znowu, zrobiłem za 2 kółka i auto zaczął się strasznie ślizgać, nawet jak tego nie chciałem. I mówię, dobra, jedziemy się schłodzić. A jeszcze boka to na zakręcie walnę. I walnąłem boka i opona strzeliła. Pojeździła, nie wiem, 10-15 minut realnie. No i właśnie między innymi dlatego nie chcę jeździć na takich oponach z rzeki. Ale właśnie ciekawe było to, że jak ta średnica się dużo zmniejszyła, no to auto jakby mocno zyskało na mocy. Takie było wrażenie oczywiście. Po wyjeździe dostałem takie pytanie, co lepsze, czy takie opony, czy Extreme X'y. No moim zdaniem Extreme X'y. Jest na nich trochę trudniej, ale też zależy jakie tam ciśnienie sobie ustawicie. No i trudniej je przegrzać, a ja tą ostatnią oponę właśnie wydaje mi się, że po prostu przegrzałem i spaliłem, bo ona wyglądała jakby była spalona po zdjęciu. A jak macie więcej mięsa, no to trudniej taką oponę ugotować. No i ona starcza na dłużej. Na Extreme w ogóle mają tą mieszankę, że starczają na dłużej. No i co dalej? Zrobiłem sobie taką mini tabelkę z porównaniem. Gdzie mamy szerokość opony, profil, średnicę felgi i jaka wychodzi średnica koła. I tutaj widzimy, że oryginał jest bardzo zbliżony do Extreme X'ów. Tylko ta opona jest po prostu też szeroka. Opony, które miałem z rzeki, opony, które miałem z rzeki, czyli najpierw te, były o prawie 6 cm mniejsze w średnicy, drugie były o 5 cm mniejsze. I przeliczenia dyfra to tak na oko robię, nie wiem czy to się tak liczy. Różnica średnicy była 7 i 9%. Ja miałem takie wrażenie, że gdyby ta opona była czymś pomiędzy oryginałem a tymi oponami z rzeki, to ta dwójka byłaby spoko i ogólnie jakby idealne przełożenie na tej dwójce by było. I w związku z tym stwierdziłem, że idealnym rozmiarem na testy byłoby 205/40/17. No i wytypowałem sobie takie opony na testy na następny wyjazd. Cormoran UHP, który właśnie wychodzi w takiej średnicy. Podobno on jest dość wytrzymały, starcza na długo. Nie wiem, czy nie będzie za dużo gripa, no ale zobaczymy. Jest to wciąż trochę mniej niż seryjna średnica, więc może będzie dobrze. No i chciałem sprawdzić też te RP Tires. 17, które są prawie tak duże jak seria, ale są ciut krótsze. I one podobno nie mają jakoś super dużo gripa. Ale zobaczymy. I 15 w rozmiarze takim i 15 w rozmiarze takim jak miałem jedne z tych opon z rzeki. Przesunę tą odcinkę na 7000. No i ciekaw jestem po prostu jak to będzie się upalać. I ewentualnie jak się uda kupić Extreme X'y,
to może zamiast tych kormoranów wezmę Extreme X'y. Z tą historią, z tym biletem i w ogóle to sam jestem dalej w szoku. Jednak warto było po nocach kleić te filmiki. Kurna, znowu mi zgasło światło. Na sam koniec po zjeździe z toru szklanki trochę grały, więc zastanawiam się nad przejściem na 5W50. Do tej pory cały czas lałem 5W40 Meguin Super Light Lauf i było git. Teraz zalałem jakiegoś tam motula. Wziąłem co było. No i tyle. Jestem mega nakręcony, żeby znowu jeździć i myślę, że za 2 miesiące znowu się wybiorę na krzywą. Mam nadzieję, że z Piotrkiem, który dał mi ten bilet, i z Aleksem, który był ze mną na torze i też się nakręcił, że musi tam przyjechać. On ma CLK 2.0 kompresor, 190 koni, przy którym tam dłubię. Więc to będzie dobry test dla tego samochodu. No i tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się niedługo. Essa! Drive me crazy, AMG Mercedes, speeding down the highway, looking at the street lights, geeking on a Friday. I could never sleep right, knowing I hurt you. I don't deserve you, I should've curbed you. I know I'm